Dzień dobry, ale w sumie to nie taki dobry. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że znowu udało mi się wcześnie rano wstać, także zapowiada się bardzo aktywny dzień. A zła wiadomość jest taka, że pierwszy odcinek na YouTubie został przypadkowo przeze mnie usunięty nieodwracalnie, bo nie mam kopii zapasowej ani w galerii zdjęć, ani w CapCutie. YouTube też nie oferuje kopii zapasowej, także brawo ja. Wszystkie te 50 osób, które zobaczyły ten filmik, doceniam, ale poczujcie się bardzo wyjątkowo, bo no, tego filmu już nie będzie. Ja pierdzielę. Jak ja mogłem to zrobić? Widzę, że duża część osób myśli podobnie do mnie i też o 7 tu przyjechało. Teraz jest tak jakby jeszcze ok, jakby no to jest mało ludzi, ale pewnie w takich godzinach tutaj szczytu, czyli jakoś pewnie 10, 12, to jest masakra. Jak się tutaj idzie przez ten las, to jest takie surrealistyczne jakby złudzenie, że ten las jest dłuższy niż w ogóle jest w rzeczywistości. Jest efekt takiego zielonego tunelu. To jest coś niesamowitego. To już było popularne podobno w czasach arystokracji japońskiej w XVII wieku. I tutaj często na spacery na przykład sobie całe rodziny cesarskie przychodziły. Już jest kwadrans po 7. I już tak naprawdę nie ma miejsca, żeby swobodnie sobie przejść i zrobić jakieś zdjęcie. Ta odmiana bambusów, ona podobno rośnie średnio z prędkością jakieś 20 do 40 cm na dzień. A takie ponoć w najlepszych warunkach, jakie mogą być, czyli to jest chyba Azja Południowo-Wschodnia, to rosną podobno 90 cm na dzień. Jakie to jest tempo? Czyli tak naprawdę wszystkie te bambusy tutaj mają, myślę, coś w okolicach 20 metrów wysokości. I tak naprawdę one tą wysokość już osiągają po paru tygodniach. I potem tylko musimy przycinać. Aż mam ochotę wskoczyć do tej rzeki i sobie podryfować. Tutaj widać rozciągającą się panoramę Kyoto. Mam jakieś 20 albo 30 minut drogi na szczyt tego wzgórza. Tutaj jakiś plac zabaw dla dzieciaków jest. Tylko pytanie, czy jakikolwiek rodzic chciałby stawić dziecko w takim miejscu z jakimś tam ryzykiem, że powiedzmy małpa za chwilę przyjdzie i będzie chciała coś ukraść. Na przykład dziecko. Zjeżdżalnia też nie wiem dla kogo. Dla dzieciaków?
czy dla małp, chociaż małpy to bardziej poręczy używają. Szanowni Państwo, mamy tutaj 2 pierwsze osobniki, nawet 3. Jestem na szczycie tego wzgórza. Tu też sobie siedzą, jakieś jedzenie skubią. Tu jest oczywiście wielki banan, żeby jeszcze bardziej atmosferę taką zrobić napiętą. Proszę bardzo, jaka panorama. Przepięknie to wygląda. Kolega się zachowuje jakby czegoś szukał. Coś może z kieszeni mu wypadło. Oj. Niezadowolony chyba jest. Myślałem, że będę w stanie dalej dojść tą trasą wzdłuż rzeki, ale się okazało, że to jest chyba punkt końcowy. Można ogólnie tutaj dopłynąć, można dostać się tutaj na 2 sposoby. Można właśnie albo dopłynąć jakiś fragment, albo całą trasę i potem wrócić do miasta, albo można się przejść tak jak ja i wrócić tak samo z buta. I tutaj na końcu trasy tego odcinka mamy świątynię buddyjską. Z tego co widzę, to tak, to jest jakaś restauracja, ale ogólnie jaki fajny wystrój. W sensie wystrój. W jaki fajny sposób można sobie na zewnątrz usiąść. Dostałem przed chwilą maila, że mój filmik został przywrócony w aplikacji CapCut, więc Japonia numer 1, Osaka, się pojawi jakoś może jutro, może we wtorek, czyli 3 czerwca. Ja tu w okolicy tego parku autobusem przyjechałem wcześniej rano, ale teraz widzę, że też jest dworzec kolejowy, także spoko. Jestem na skrzyżowaniu 2 ulic, czyli ulica Ninenzaka i Shinenzaka. To są 2 takie ulice w centrum Kyoto. Te 2 ulice odwzorowują Japonię z czasów Edo. Co to znaczy? To znaczy, że te wszystkie budynki, co są tutaj, są wykonane w całości z drewna. Można też poznać je po tym, że mają te lampiony przed domem. Praktycznie każdy dom to ma. Są brukowane ścieżki. No i te dachy są niskie. Może tutaj niekoniecznie, ale gdzieś tam właśnie wyżej to te dachy są dużo niższe. Wzdłuż całej okolicy oczywiście można napotkać miejsca, gdzie można kupić pamiątki lokalne, o ile to jest lokalne, a nie jakaś ściema. To oczywiście wiadomo, jest bardzo lokalne. Istnieje podobno taki miejski mit, taka miejska legenda o tym, że jak spadnie się schodząc lub wchodząc z jednego z tych schodków, przynajmniej, to na tej ulicy Sanenzaka, jak spadniesz ze schodów, to podobno umrzesz w ciągu kolejnych 3 lat, a ulica Nanenzaka, czyli ta idąca w prawo później, która jest niżej niż ta, tam z kolei 2 lata. No, I know this one. This one. Świątynia Kiyomizudera, położona na wzgórzu na wschodzie miasta.
Stąd też jest fajny widok, ale myślę, że na tym wzgórzu, gdzie były małpy, był chyba lepszy. Tutaj dużo jest zasłonięte. Ciekawe, czy na samym szczycie jest jakiś punkt widokowy jeszcze. Tutaj jak ktoś się czuje na tyle mocarnie, to może spróbować podnieść. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest jakiś element dekoracyjny, jakiś element świątyni? Coś z tamtych czasów używanego, czy to jest po prostu jakiś taki bajer? Nie mam pojęcia, co to jest. Ale chyba pójdę też zobaczyć. Oh shit. Co, nie piją deszczówkę? Czy to jest jakieś źródło? Nie no, deszczówka chyba nie. Bardziej jestem skłonny uwierzyć, że jakieś źródło jest. To jest to miejsce 20. Nie wiem. Nie wiem, czemu myślałem, że to jest deszczówka. Troszkę mnie ogólnie zmęczenia bierze. Zmęczenie, sen, wszystko. Już się powoli zaczyna dawać we znaki to, że trzeci dzień z rzędu chodzę. Jakieś, no nie potwornie duże odległości, ale wydaje mi się, że totalnie buty źle do tego wyjazdu dobrałem. Moje stopy dosłownie proszą o zaprzestanie chodzenia. Właśnie przed chwilą myślałem sobie, jak jadłem ramen, który był swoją drogą super, był elegancki. Myślałem sobie, jaka fajna jest pogoda, jeszcze ani razu nie padało. Wyszedłem i co? Każdy z parasolką chodzi. Taka mrzawka jest tylko, na szczęście. Jakby taka mrzawka miała być raz na jakiś czas, to jeszcze nie tak źle. Gorzej, jak jakaś taka większa ulewa mnie złapie. Oj. Tutaj schody prawie zabrały panu 2 lata życia. Przestało padać, znowu zaczęło padać i znowu przestało. Ale generalnie nie jest tak źle. Jeśli mają być tylko takie mrzawki przez cały mój pobyt, to będzie w porządku. Miałem dużo niższe oczekiwania co do pogody. Zanim kupiłem w ogóle bilet i zdecydowałem się na to troszkę się wahałem, bo nie wiedziałem właśnie czego się spodziewać na miejscu. Po prostu myślałem, że te opady będą takie bardzo solidne, a jeśli mają być tylko takie mrzawki, to wtedy będzie w porządku. Ale też jest opcja taka, że dopiero to się zacznie, dopiero wszystko jest przede mną i jeszcze tu jestem za krótko, żeby w ogóle zachwalać dniem przed zachodem słońca. A propos zachodu słońca, to już jak widać słońca od paru dobrych godzin nie ma. Jutro z Kyoto z samego rana wyjeżdżam i jadę w kolejne miejsce. Także muszę wodę odstawić. Także do zobaczenia. Czy wspominałem coś o pogodzie? No właśnie. Moje plany troszkę uległy zmianie. Miałem wprawdzie co wyjeżdżać dzisiaj z Kyoto. Jechać na wschód w stronę gór, w stronę góry Fuji i po drodze się na jedną noc zatrzymać w takim miejscu, przez którą przebiegał taki dawny szlak samurajów na Kasendo, który właśnie wiódł od Kyoto do Tokio. No i tam właśnie w tej miejscowości jest w tej miejscowości gdzie chciałem jechać.
Tam jest taki właśnie kawałek tego odcinka najbardziej zachowany, w najlepszym stanie. No i chciałem się po prostu nim przejść, ale jak zobaczyłem tą pogodę, sprawdziłem pogodę, że tam jest taka sama, no to stwierdziłem, że nie odpuszczam, bo to ani nie mam butów do tego przygotowanych, ani nie polatam dronem, ani też za bardzo nie będzie przyjemności no, z takiego chodzenia normalnego. Mogłem co prawda kurtkę przeciwdeszczową założyć, ale parasolkę wyrwałem za 800 jenów, także to jest mega spoko cena. No i nie chodzi o mnie, ale chodzi też bardziej o to, że moje plecaki nie zmokną. Kupiłem bilet na autobus nocny, który odjeżdża za 10 godzin z Tokio. Właśnie bezpośrednio do tej miejscowości pod Fuji. Także fajnie, że to jest nocny, bo zaoszczędzę noclegu i będę tam nawet szybciej niż jakbym miał jechać z tego szlaku samurajskiego jutro. A jak sprawdzałem pogodę, to właśnie dzisiaj wszędzie pada, a jutro ponoć ma się troszkę bardziej rozchmurzyć i wyjdzie nawet słońce. Także fajnie. Jeśli chodzi o internet w Japonii, to wyszło sobie bardzo tanio, bo kupiłem eSIM-a na Revolucie i kosztował mnie 24 euro za 20 GB. Co prawda już mi się skończył po kilku dniach, no dlatego że po prostu wykorzystuję go do wielu rzeczy. Dokupiłem kolejne 20 GB, ale uważam, że jak na Japonię to mogło być zawsze o wiele drożej. Chyba że na innej stronie wychodzi drożej, a może Revolut wychodzi najtaniej. Tego nie wiem. Tylko że w moim przypadku mi się to za bardzo nie opłaca, bo do Osaki pociąg jedzie dłużej niż do tej miejscowości. Jemu się nie opłaca do Kyoto przyjeżdżać, bo jest godzina teraz 13 albo 14, więc tak na pół dnia tutaj przyjechać się totalnie nie opłaca moim zdaniem. Prawie nic się nie zobaczy. Myślę, że 2 dni to jest takie minimum, jeśli chodzi o Kyoto. W ogóle fajna sprawa jest z tymi lokerami, z tymi skrzynkami, że praktycznie na każdym dworcu autobusowym, na każdym dworcu kolejowym tak samo. No i też w jakichś takich różnych miejscach turystycznych, nawet w jakichś parkach, tak naprawdę wszędzie są te lokery. Także jest to bardzo fajnie pod turystów zrobione, że przykładowo nie macie jakiegoś noclegu albo macie jakiś transfer, nie wiem, 24-godzinny załóżmy w mieście. Nie chcecie brać specjalnie hotelu, chcecie sobie pochodzić po mieście i poeksplorować. No i wtedy po prostu ładujecie sobie plecak do takiego lokera, który jest swoją drogą tani i chodzicie sobie bez bagażu. Jednak pojechałem do Osaki. Okazało się, że z tego dworca autobusowego też jest dworzec kolejowy i właściwie czas dotarcia do Osaki z Kyoto to było pół godziny, nie godzina, tak jak myślałem. Godzina to by była z miejsca, gdzie byłem, czyli z mojego hotelu. Nie do końca sobie tak ten dzień planowałem, to nie jest mój wymarzony scenariusz, ale z drugiej strony przyda może mi się taki jeden luźny dzień bez żadnego nacisku, że chcę zobaczyć to i tamto i tak dalej. Wczoraj wieczorem, jak doszedłem do hotelu mojego kapsułowego, to dopiero wtedy się zorientowałem, pod sam koniec swojego pobytu w Kyoto, że na terenie mojego hotelu jest onsen. Czyli te takie łaźnie, basen, sauna, coś takiego. Pod tym mostem ostatnio konsumowałem sushi w 7-Eleven. Co teraz robimy? Dodajemy cukier, pół łyżki cukru. Cukru? Do mięsa? No, dla smaku. A to nie jest sól czasami? Ty możliwe. Co teraz dodajemy? Sosu, 3 kółeczka. Ale jaki to jest sos? Ale jakiego sosu? Chyba sojowy. Chyba? Chyba tak. To nie wiesz co dodajesz? Kazali, Ja nie wiem tym bardziej. I teraz co? Jaki jest kolejny krok? I teraz trzeba wymieszać. I co tam dokładnie mamy, oprócz mięsa? Widzę, że jest cebulka, jest mięso, jest chyba tofu.
Ogólnie dziwnie się czuję. Wyjechałem 2 dni temu z Osaki, a przez to, że dziennie, przez to, że mój dzień każdy jest tak bardzo aktywny, to czuję się, jakbym w Osace nie był tydzień. Proszę bardzo, ośmiorniczka. 8 sztuk za 600 jenów. Ale miałem farta, ja pierdolę. Miałem autobus, ten nocny, o 23:18. Wyjechałem z Osaki do Kyoto, wydawało mi się w porę, tylko że jak byłem na stacji, to dosłownie drzwi od pociągu mi się zasunęły przed całą twarzą, więc czekałem na kolejny pociąg. I się okazało, że ten pociąg, do którego wsiadłem następnie, to był nie ten pośpieszny, ten 30-minutowy, tylko prawie godzinny, więc no ledwo zdążyłem. Dojechałem na dworzec dosłownie 10 minut przed odjazdem autobusu. Musiałem pobiec do tej szafki, która była na -1 piętrze po mój plecak, który właściwie był w tym lokerze już po czasie. I nie byłem pewien, co to znaczy po czasie, czyli że ten loker będzie już zamknięty, czy będzie jakaś kara finansowa nałożona. Odebrałem ten plecak, jak zbiegałem, to prawie kostkę skręciłem. I później jakimś tempem Usaina Bolta zapieprzałem na tego busa i doszedłem na przystanek dosłownie minutę przed odjazdem. Także jedyne moje dzisiejsze nieszczęście to była ta pogoda, a na szczęście jadę teraz do Fuji Kawaguchi. O ile dobrze tą nazwę wymawiam, Jezu, już majaczę. Idę spać i widzimy się w kolejnym odcinku.